Historia właśnie zatoczyła koło, ponieważ w moje ręce ponownie wpadł Sony A7C, ale tym razem Mark II. Cześć, ja jestem Rafał Szczygowski, a to są moje pierwsze wrażenia właśnie na temat tego aparatu Sony A7C Mark II. Sprzęt zakupiłem z własnych pieniędzy w sklepie Fotoforma. Jeśli szukasz właśnie w tym miejscu rabatu, wpisując kod RS5, dostaniesz 5% na większość produktów właśnie w tym miejscu. To, co da się zauważyć, to jest mniejsze pudełko i to już od jakiegoś czasu coraz mniejsze opakowania dostajemy, a co za tym idzie, zawartość też jest zminimalizowana, ponieważ w tym wypadku w środku znajdziemy papierologię, baterię, aparat, strap i to by było wszystko. I tak dokładnie, nie znajdziemy w tym miejscu kabla USB typu C do ładowania aparatu bądź zgrywania właśnie zdjęć czy filmów ze sprzętu, a zdecydowanie nie uświadczymy tutaj ładowarki. Aparat oraz bateria są zapakowane właśnie w takie papierowe, białe torby, opakowania, no coś w tym stylu. Dosyć łatwo się wyjmuje ten sprzęt z tego i wyjmując właśnie aparat, tu było moje pierwsze zdziwienie. Muszę przyznać, że spodziewałem się delikatnie innego wykonania. W moim odczuciu, i tu nie jestem przekonany w 100%, ten aparat jest wykonany bardzo podobnie do ZV-E1. A jak wiemy, ZV-E1 dostało nieraz zarzut, że jest to plastikowe body, chociaż w moim odczuciu nie jest to typowy plastik, tylko jakaś mieszanka. Mi to osobiście nie przeszkadza, więc taka delikatna uwaga z mojej strony, gdybyście się spodziewali innego wykonania, na przykład takiego jak A7 IV bądź A7R5. Następnie takim już pozytywnym zaskoczeniem był zwiększony grip. Tak, A7C Mark II na tym polu dostało upgrade i to całkiem pozytywny. I sama faktura, czyli ten materiał, który został zastosowany na gripie, jest naprawdę bardzo przyjemny, czyli ogólnie bardzo pozytywna zmiana, tak w moim odczuciu. Następnie to, na co czekałem i to, co mnie zachęciło właśnie do powrotu na A7C Mark II, no to są oczywiście pokrętła i w tym wypadku, w tym maluszku mamy do dyspozycji ich aż 4, więc sama kontrola oraz obsługa tego sprzętu będzie ułatwiona. A jak już jesteśmy w tym miejscu, no to właśnie pokrętło zmiany trybu pracy doczekało się małego upgrade'u, bo znajdziemy tutaj również przełącznik pomiędzy trybami foto, wideo i SNQ. I łącząc te właśnie zmiany, czyli 4 pokrętła oraz ten przełącznik trybów, mogę śmiało powiedzieć, że były wyznacznikiem takim znaczącym, jeśli chodzi o przesiadkę, bo to chcę tutaj zaznaczyć, że zdecydowałem się wrócić na ten aparat w postaci Mark II jako mój główny sprzęt. A cała reszta, jeśli chodzi o zewnętrzne zmiany, czyli ergonomię, powiedziałbym, że są to kosmetyczne zmiany, które idą w dobrym kierunku. Chociaż śmiało mogę stwierdzić, że zamiast przycisku AF ON mógłby tu się pojawić malutki joystick i w zasadzie nic by tu na kontroli nie ucierpiało, a my bylibyśmy zwyczajnie bardziej zadowoleni. Chciałbym wspomnieć, że sama waga nie uległa jakiejś znaczącej zmianie. Ten aparat delikatnie więcej waży względem poprzednika, więc nadal jesteśmy w tych granicach bardzo leciutkich. Sam aparat waży nieco powyżej 500 gram. I podsumowując, wszystkie te zmiany ergonomiczne, które zaszły w tym aparacie, są generalnie w moim odczuciu na wielki plus. Ten aparat trzyma się lepiej, pewniej, a kontrola myślę, że będzie przyjemniejsza. Jestem jeszcze przed etapem ustawiania tego sprzętu pod siebie, więc tu muszę sobie dostosować pewne funkcje na nowo. I oczywiście A7C Mark II największą zmianę dostało, jeśli chodzi o wnętrze, względem poprzednika oczywiście. A zapewne, jak już wiecie, w zasadzie jest to w większości zminiaturyzowane A7 IV z małymi dodatkami, np. AI, którego nie uświadczymy w A7 IV. Jak to się stało? Poprzednik sprzedany? Nie. W tym momencie jeszcze ZV-1 nie jest sprzedane, ponieważ chcę zrobić porównanie między A7C Mark II, dlatego ten aparat jeszcze chwilę ze mną zostanie, ale finalnie tak, będzie sprzedany. Ja bym wziął srebrny, ale ten też jest ładny. Wiadomo, że nie o wygląd chodzi. I to pytanie też jest bardzo dobre. Sam osobiście za pierwszym razem A7C pierwszej generacji wybrałem srebrne, no i tu mam mieszane uczucia, ponieważ tamta srebrna pokrywa, szczególnie w okolicach gorącej stopki, mi się rysowało i ten srebrny znikał. Także właśnie z tego powodu zdecydowałem się tym razem na wersję w kolorze czarnym. Fajny zestaw, taki powrót do A7 IV w trochę mniejszym body. Baw się dobrze. No i to mam zamiar właśnie uczynić.
Jak ergonomia w tym sprzęcie? Bliżej jej do A7C czy do A6700? Powiedziałbym, że jest bardziej zbliżona właśnie do aparatu APS-C, z tym, że 6700 ma zdecydowanie większy grip niż A7C Mark II, ale za to właśnie A7C ma większą ilość pokręteł, co w moim odczuciu jest tutaj takim wygranym. Używałeś Sony A7 IV? Tak, używałem. Miałem kiedyś własną sztukę. Niedawno miałem również wypożyczone od Sony Polska na testy. No i tam stwierdziłem, że A7 IV jest tym aparatem, którego w zasadzie po czasie żałuję, że sprzedałem, zmieniłem na coś innego, a w tym momencie mam z powrotem A7 IV w mniejszej wersji. A7C Mark II czy A7 IV? To jest bardzo dobre pytanie, chociaż nie jest łatwo odpowiedzieć jednoznacznie na nie, ponieważ jest tu wiele zależności, do czego chcesz używać dany sprzęt i czego potrzebujesz w danym aparacie, ponieważ jeden potrafi coś lepiej zrobić od drugiego i tu trzeba zwyczajnie sprecyzować, co będzie bardziej odpowiadało właśnie Twoim potrzebom. Czas na szybkie wyjaśnienie, dlaczego się zdecydowałem przesiąść na inny aparat z ZV-E1, który tak bardzo uwielbiam. Odpowiedź jest, powiedziałbym, dosyć skomplikowana i dojrzewałem do niej od ponad roku. To znaczy, że ostatnio używając sprzęty, które są skierowane głównie do filmowania, rozwijałem te wszystkie swoje umiejętności i na pewnym etapie zabrakło mi bardziej rozbudowanych opcji fotograficznych, od których jakiś czas temu się odciąłem. Czyli sumując, powoli zaczęło mi brakować zwyczajnie fotografii produktowej i nie tylko, a przy testowaniu obiektywów myślę, że fotografia jest takim dosyć istotnym czynnikiem, jeśli chodzi o sprawdzanie obiektywu, więc to jest tak jakby jeden czynnik. Następnie zaczęło mi zwyczajnie brakować właśnie tej fotografii, zabawy z produktem, ze światłem, zrobienie fajnych zdjęć, wrzucanie, uwiecznianie tych chwil, więc to jest tak jakby kolejny krok. A trzecim takim już utwierdzającym krokiem były takie niuanse związane z ZV-E1, które jest w zasadzie przeznaczone do filmowania przede wszystkim i to takiego interwałowego, czyli aparat zwyczajnie nie lubi długich form, a ja tych ostatnio też nagrywam sporo i na tym polu trzeba było zacząć kombinować, dokładać chłodzenie, zwracać uwagę, czy aparat się nie przegrzewa, no pamiętać o tych wszystkich czynnikach i tu ta frustracja względem użytkowania, nagrywania z czasem zaczęła się po prostu zwiększać i ta decyzja zwyczajnie do mnie dojrzała, że wrócę powiedzmy na rejony A7 IV. Oczywiście rozważałem A7 IV, ale stwierdziłem, że czemu mam iść w coś, co już miałem, sprawdzę coś, co jest delikatnie inne, ale bardzo podobne. Docelowo chciałem wybrać aparat, który ma większą rozdzielczość niż A7 IV, czyli celowałem w A7R5. Niestety, patrząc na rynek i patrząc na ceny, jakie są aktualnie, no to nie chciałem wydawać na samą puszkę aż tyle pieniędzy. Co za tym idzie, wybierając oczywiście delikatnie tańszy aparat, byłem w stanie dobrać do niego obiektyw i tu decyzja padła na upgrade. Wybrałem do tego 16-35 G Master 2 i ciekawostka jest taka, że jest to mój pierwszy G Master, nowy G Master, który kupiłem. Wcześniej miałem inne, ale używane. I tu dodam jeszcze moje szybkie pierwsze wrażenia w temacie samego obiektywu i muszę powiedzieć, że zapamiętałem go bardzo dobrze. Na evencie Sony praktycznie non-stop go używałem, jak miałem okazję. I ta pamięć została nienaruszona, ponieważ kupując swój własny egzemplarz, czuję się tak samo jak na evencie. Jest to sprzęt zdecydowanie lżejszy od generacji pierwszej, mniejszy, no i użytkuje się go naprawdę bardzo fajnie. A łącząc to z bardzo małym body jak A7C Mark II bądź ZV-E1, no to jestem w siódmym niebie, a właśnie używając go kilka miesięcy wstecz, zakres 16-35 to jest coś takiego, co używam daily, więc wybór był dosyć oczywisty.